Ale teraz musimy przejść jeszcze do takiego spicy smaczka. Zanim zacznę ten film, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na trwające charytatywne zbiórki pieniędzy na pomoc ofiarom w strefie Gazy. Kryzys humanitarny sięga drastycznych rozmiarów, ale też nieustannie się pogłębia. Ofiarom brakuje nawet najbardziej podstawowych środków do życia, takich jak woda, jedzenie czy leki, co tylko pogarsza sytuację, ale w ogromnym stopniu utrudnia także lekarzom pomaganie rannym, chorym i cierpiącym. Każda, nawet symboliczna kwota wpłacona na zweryfikowaną zbiórkę pieniędzy na pomoc ofiarom ma ogromne znaczenie. Zachęcam Was do rozważenia wsparcia wiarygodnych fundacji, a linki do zaufanych zbiórek znajdziecie w opisie tego filmu. Hej wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentuję i zareaguję na piosenkę eurowizyjną, tegoroczną oczywiście z Chorwacji. Zanim przejdziemy dalej, szybciutko jeszcze Wam tylko wyjaśnię, bo ten film będzie trochę dłuższy od pozostałych reakcji, dlatego że przede wszystkim Chorwacja to jest kraj z pewnych względów mi bliski i także oglądałam całą Dorę od deski do deski, więc mam pewne swoje wnioski, którymi chciałabym się podzielić właśnie z Wami też. Przypominam także o łapkach w górę, o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Zajrzyjcie także na mojego Instagrama, na mojego Xa. No i co, przejdźmy sobie do Chorwacji. Chorwacja w tym roku ponownie zorganizowała preselekcję, a mianowicie Dorę i wybrano tam reprezentantki tego kraju na tegoroczną Eurowizję. W tym roku Chorwację reprezentować będzie zgodnie z wolą Chorwatów i nie tylko, bo tam było też międzynarodowe jury, ale reprezentować Chorwację będzie zespół Lelek z piosenką Andromeda. Tak jak zdążyłam już powiedzieć, oglądałam tegoroczną Dorę, więc znam już tę piosenkę. Wy, jeżeli śledzicie mnie na przykład na Xie, to być może też widzieliście takie moje różne wstępne opinie na temat właśnie różnych piosenek z Dory. Zresztą tutaj na kanale robiłam też taki filmik na temat mojego top 5 Dory tegorocznej. Możecie sobie to nadrobić później, teraz myślę, że nie ma sensu już tak typowo przed reakcją sobie tego spoilerować. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście. Zanim przejdziemy do reakcji, to jeszcze szybciutko na temat tego, jak Chorwacja radzi sobie w ogóle w ostatnich latach na Eurowizji, a Chorwacja radzi sobie, generalnie tak średnio. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Raczej słabiej niż lepiej. Mieli ostatnio takie przebłyski, na przykład właśnie drugie miejsce z Baby Lasagną w 2024 roku, mieli 13 bodajże miejsce z Let 3 rok wcześniej. Natomiast to są takie wyjątki, ponieważ przeważnie albo Chorwacji nie ma w ostatnich latach w finale wcale, albo jeżeli już mają jakimś cudem ten finał, to raczej miejsca nie są tam jakieś zachwycające, więc Chorwacji nie idzie najlepiej z takimi właśnie wyjątkami i drobnymi przebłyskami. A jak pójdzie im w tym roku? Sprawdźmy, przekonajmy się, zapraszam na moją reakcję na piosenkę pod tytułem Andromeda. No i jedziemy. Dawaj, Malina, ciągniesz. Te pierwsze ujęcia, takie z bliska, są zdecydowanie najlepszymi w tym występie. Zresztą w ogóle przeważnie za duża ilość zbyt dalekich ujęć szkodzi występom, każdym. Znaczy te wizualki to powiem Wam, że nie bardzo. Dobra, i zaczynamy moment, w którym wjeżdża chaos totalny. Nie brzmi to najlepiej na żywo, jeżeli mam być szczera. W sensie ja wiem, to jest też specyfika tej piosenki, chociaż wydaje mi się, że i tak tutaj w finale brzmiały lepiej niż w półfinale Dory. Znaczy wiecie co, nie wiem co mam Wam powiedzieć, bo dla mnie to nie wygląda jakoś super. Mam wrażenie, że cały ten staging to jest straszny chaos i tam brakuje dosłownie, latającej baby Jagi na miotle.
wizualnie mi to nie pasuje, bo jakby rozumiem symbolikę, z czego ona wynika, bo tutaj jest też przesłanie tej piosenki. Oczywiście Wam to wszystko zaraz też wyjaśnię, ale symbolika to jest jedno, a przegięcie z ilością tej symboliki to jest coś zupełnie innego. I to jest właśnie ten case. Tego jest tutaj za dużo. Zwłaszcza przy tak absorbującej piosence. Jeszcze ognie. Naprawdę, no tam brakuje jeszcze, nie wiem, baby z dziadem na tej scenie. Za dużo wszystkiego, za dużo. Naprawdę. Okej, obejrzałam to po raz kolejny. To był już mój bodajże 4. raz, kiedy widzę ten występ. No bo 2 razy widziałam na Dorze, przy czym jeszcze potem raz go chyba też widziałam. No i teraz jest 4. moje podejście. 4 razy po 2 razy. I zrobimy chyba w ten sposób, że najpierw powiem Wam, co myślę na temat tej piosenki, na temat tego występu, a potem płynnie przejdę jakby do Dory, do innych uczestników, do pozostałej tematyki związanej tutaj właśnie z Dorą i z Chorwacją, którą chciałabym tutaj poruszyć w tym filmie. Słuchajcie, w wersji studyjnej ta piosenka ma jakąś swoją moc. No bo raz, że tutaj mamy ciekawe przesłanie, o którym zaraz Wam powiem więcej. 2, że na papierze to jest coś mocno w moim stylu. Jest to takie, nawet powiedziałabym, monumentalne. Lubię monumentalne utwory w takim klimacie, to muszę przyznać. Natomiast co mi się tutaj nie podoba? Nie podoba mi się ten występ. Moim zdaniem jest tam za dużo wszystkiego. Bo symbolika, tak jak powiedziałam, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że już sama w sobie ta piosenka jest mocna, jest bardzo absorbująca i oryginalna. I wydaje mi się, że przegięto tutaj właśnie z elementami różnymi na scenie, na wizualizacjach, bo dla mnie jako widza ta piosenka z takim występem staje się z automatu przytłaczająca po prostu. I z całą moją miłością do Chorwacji jako kraju, to już pewnie o mnie wiecie, czy możecie się domyślać, że Chorwacja to jest kraj dla mnie bliski, ale całościowo nie porwało mnie to tak, jak chyba powinno. I nie chcę też, żeby to zabrzmiało tak, że ja jestem, nie wiem, negatywnie nastawiona do Andromedy, bo generalnie nie jestem, ale myślę, że jestem po prostu trochę mniej pozytywnie nastawiona niż większość innych osób. Z tym konkretnym występem, z tą konkretną scenografią, z tym stagingiem osobiście, no może nie to, że jestem na nie, ale uważam, że tutaj jest sporo do poprawy i jeżeli tutaj byłby trochę większy minimalizm właśnie w tym stagingu, to wydaje mi się, że mój odbiór byłby znacznie bardziej pozytywny, bo po prostu serio, milion symboli, znaków, ognie, wizualizacje, wszystko tam po prostu jest, a wisienką na torcie są te schody takie kamienne, które na wizualkach pod koniec tego występu wyjeżdżają. I teraz płynnie przejdźmy do tego, o czym w ogóle ta piosenka opowiada i czym jest inspirowana, bo to Wam już ze 2 razy co najmniej do tej pory wspomniałam, że tutaj jest mocne przesłanie piosenki Andromeda właśnie. I żebym Wam teraz to dobrze w kontekście historyczno-kulturowym umieściła i żebym dobrze to wyjaśniła, to jest generalnie piosenka poświęcona kobietom, które w czasach mniej więcej Imperium Osmańskiego, głównie na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny, tatuowały swoje ciała po to, żeby nie zostać wzięte w niewolę i żeby nie stracić swojej tożsamości religijnej. I ogólnie rzecz biorąc, ta piosenka jest właśnie poświęcona tematyce siły tych kobiet, ich jakby przywiązania i ich walki właśnie o swoją tożsamość, co możemy też uznawać jako piosenkę, która gdzieś tam manifestuje także feminizm, no bo umówmy się, jeżeli mamy tematykę siły kobiet, no to wiadomo, że z takimi treściami feministycznymi to się również wiąże. I również jako kobieta powiem Wam, że to przesłanie jest naprawdę mocne i uważam, że jest także potrzebne, no bo
to można gdzieś tam odnieść też ogólnie do siły kobiet, do właśnie tego, żeby one manifestowały swoją tożsamość. Wydaje mi się, że przesłanie jak najbardziej jest tutaj bardzo dużym plusem tej piosenki, ale teraz musimy przejść jeszcze do takiego spicy smaczka, o którym Wam też mówiłam na Xie, że w regulaminie tegorocznej Dory był taki zapis bardzo ciekawy i moim zdaniem nie do końca fair, który mówił o tym, że uczestnicy tegorocznej Dory nie mogą podczas trwania właśnie konkursu dawać żadnych politycznych statementów, czyli absolutnie nic, co chociażby w mikroskopijnym stopniu ocierało się o politykę. Jeżeli byli uczestnicy pytani o jakieś kwestie na przykład związane z Izraelem, to nie mogli na tego typu pytania odpowiadać, albo musieli lawirować i po prostu w jakiś taki bardzo dyplomatyczny sposób odpowiadać. I moim zdaniem to jest bardzo nie fair. Wydaje mi się, że to jest po prostu cenzura i zamykanie ust ludziom, którzy, no dlaczego mieliby nie mieć prawa, żeby wyrazić gdzieś tam swoje zdanie, a już tym bardziej w momencie, kiedy ktoś ich o to pyta. Natomiast wiadomo, dlaczego taki dupochron właśnie HRT wdrożyło do swojego regulaminu. Wiedzieli, że pytania na przykład o Izrael będą się pojawiały na pewno. Czy były w tym roku lepsze piosenki niż Andromeda? Moim zdaniem były. Mi na przykład bardziej podobała się, o wiele bardziej nawet, piosenka Ledina. Tam było po prostu wszystko top, bo i piosenka, przynajmniej dla mnie, była świetna. Występ był bardzo estetyczny, było po prostu ślicznie to wszystko, że tak powiem, zrealizowane. Wykonanie i wokal Tomy też było top, więc było to był cały pakiet, jak dla mnie, ta piosenka. Ja bym była bardzo zadowolona, gdyby właśnie on w tym roku reprezentował Chorwację. No, tak się nie stało, dobrze już to wiemy w tej chwili. I to jest miejsce, w którym płynnie przejdziemy sobie do tego, jak w ogóle tegoroczna Dora wyglądała i jaki był jej ogólny poziom. Chociaż powiem Wam szczerze, ja chyba nie będę się za bardzo zagłębiała w temat poziomu tegorocznej Dory, bo jak dla mnie był to poziom, no, najsłabszy od wielu lat. Czas na ocenę i zastanawiam się, bo przesłanie tej piosenki to jest ocena 5-6, występ to jest, to nie wiem, 2-2,5, sama piosenka to jest 3 i teraz to, w czym jestem zawsze zajebista, czyli matematyka. Dobra, wiecie co? Dam chyba 3,5. Wydaje mi się, że jak myślę o Andromedzie, to taka ocena, która mi się pierwsza nasuwa do głowy, to jest właśnie chyba 3,5. Jak Chorwacja poradzi sobie w tym roku na Eurowizji z grupą Lelek? Powiem tak, finał będzie na pewno, chociażby dlatego, że wszystkie państwa byłej Jugosławii, które pozostały na Eurowizji i dalej w niej uczestniczą, są w jednym półfinale, właśnie w półfinale pierwszym, więc wiadomo, że oni sobie nawzajem sypną punkcikami, więc Chorwacja również jak najbardziej otrzyma taki zastrzyk punktowy. Dodatkowo jest to piosenka, która jest dosyć pozytywnie też odbierana w fandomie, więc wydaje mi się, że nie tylko tutaj za pomocą i za pośrednictwem punktów państw byłej Jugosławii Chorwacja wejdzie do tego finału. Nie wiem szczerze mówiąc, co zrobi z tym jury. Zresztą jury to nieraz potrafi taki cyrk zrobić, że... A co będzie, kochani, w finale? Na pewno tutaj sukcesu Baby Lasagni powtórki nie wróżę, jeżeli chodzi o Lelek. Na końcu pewnie też nie będą, no bo umówmy się, to jest jednak na tyle oryginalne,
że nie sądzę, żeby bardzo mocno flopnęło. No i słuchajcie, to by było chyba na tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Chorwację. Dajcie znać, co Wy myślicie. Czy jesteście wielkimi fanami Andromedy, czy może nie jesteście fanami w ogóle, a może tak jak ja, gdzieś w środku po prostu stoicie pomiędzy lubię a nie lubię. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, o łapkach w górę również. Bardzo mi to pomaga i jestem Wam za to zawsze bardzo wdzięczna. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.